A we wszystkim w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, takie opowieści poranne. Początek dnia. No już 7. Delikatnie. Ja tu jak zwykle proces suszenia muszę kontrolować cały czas. Zszedłem z nocnej zmiany. I co tam u mnie, moi drodzy? Ten tydzień był jakiś taki dość felerny. Zaczęło się od kapcia. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Ale jajca. Ale dość szybko zeszło. Nie zdarzyła się awaria. I później od deszczy, bo tak zrywamy, jak już wiecie, zrywamy poniedziałek, środek i piątek, tak mamy ustalony grafik. Jakoś tam w poniedziałek z tym kapciem sobie poradziliśmy, ale co mówi, podstawiliśmy niedźwiadka. Ja bardzo widzę, daje sobie radę. Nawet bym powiedział, że bardziej taki zwinniejszy jest. Ten zaczep na tej samej wysokości jest, tak że nie było tu żadnego problemu. Troszkę na początku kwiczo to rzuciłem, bo troszkę jakiegoś tam oleju. Ogólnie to cały czas zrywamy ten tytoń, bo bardzo nam szybko dojrzewa. Nie wiem, czy tam widać. Tytoń na polu nie wiadomo ile nie postoi, także on też przedojrzewa. Liście się robią jasne, aż białe. A zobaczcie, kto nas odwiedził. No, chodź tutaj malutki, chodź tutaj. Zobaczcie, on tu już poznaje terytorium. Jest i Gruszka. Gruszka, przywitaj się. No, cześć. No i ty, Gucio? Gucio Pucio. A bardzo go tutaj pilnuje. W sumie nie odstępuje go na krok. No, troszkę miał oczka chore, ale ja go wyleczyłem. Ty tam nie idź, bo się zgubisz w tej trawie. Chodź, malutki, dobra, będziesz mi towarzyszył. O, będziesz mi towarzyszył teraz. Co u nas, moi drodzy, co u nas? Jak już mówiłem, cały czas, nie chodź tam. Cały czas zrywamy. Tutaj był tytoń zrywany tu koło domu. Tu koło domu bardzo ładny. Sobota, dzisiaj szybciej chcemy skończyć, no wiecie, zakupy, te sprawy. Reset! No powiem tak, ładnie wysych, bardzo ładnie. No co chciałem wam pokazać, moi drodzy? Zgnilizna twardzikowa w suszarni. Ja tu wziąłem lampkę, chociaż słońce świeci. 2-3 lata temu u mnie była to plaga. Szczególnie atakowała górne szary. Górne szary, bo w sumie bo to jest taka choroba, która powoduje gnicie. I tutaj nawet agronomi się pomylili, bo mówili, tak zachęcali, żeby jak je likwidować. Przez odkażanie suszarni, odkażanie wieszaków. I powiem szczerze, że ja tu nic nie robiłem. Najlepszym sposobem jest zaprzestania sadzenia na tym polu, tam gdzie ta zgnilizna twardzikowa się pojawiła. Niedużo, nawet 3 lata przerwy spowodowało to, że nie ma tutaj. Moi drodzy, nie ma. Jak już mówiłem, agronomi tutaj zalecali odkażanie komory, odkażanie jakichś wieszaków, tych wszystkich, odkażanie tam w środku pieca, bo wystarczyło tam puścić jakiś tam środek chemiczny, który tam odkażał, oczyszczał, no nie wiem. Ta suszarnia stała tak jak po wysuszeniu. Ileś tam, no tam pół roku, no jak to się mówi, to jest sezonowa. Tak samo jak kombajn stoi, to suszarnia też stoi nieużywana. Teraz przejdziemy, jak nie wierzycie, przejdziemy do następnej komory. Najgorzej zgnilizna twardzikowa pojawiała się na drugim zrywie. O, tu ciemność. Ja tu poświecę światłem. Patrzcie, moi drodzy, zobaczcie. Nie ma nic. A wiem, że to był problem. Co się robiło? Po prostu mniej się nabijało na górę. Mniej się na górne szary nabijało, żeby nie była zbita warstwa liści tytoniu. A jeszcze zobaczymy w następnej. Ja tu przystawiam drabinę, o patrzcie. Kurde, Krzysiek, BHP. O. Ja to wiem, co się rusza, to tylko ja chodzę po drabinach. Bo tam mamy, w tej komorze był proces już kończenia blaszki, początek nerwu. A tutaj mamy co? Tutaj mamy, zaraz się kamera wyłączy. Tutaj mamy blaszkę liściową. Już w fazie, widać? Już w fazie żółcenia liści pojawiała się ta zgnilizna twardzikowa, także takim dużym moim sukcesem jest to, że tej zgnilizny twardzikowej po prostu nie ma. To czuć było, normalnie czuć było, jak wywiewane było powietrze z tym zapachem, z tym zgnilizny. Także wiecie, ja bym to porównał tę zgniliznę u ludzi do hemoroidu, bo nikt się do tego... Wiem, że to było nagminne. Dość dużo osób miało, tylko nikt się o tym nie chciał przyznać. No tak to jest, no każdy uważa, bo pamiętam raz, ja pojechałem jeszcze, jak nie miałem 4. komory, szukać pieca, bo ja wtedy szukałem pieca, no i pojechałem do gości i mówię, bo wtedy, to parę lat temu było,
czy nie pojawia się zgnilizna twardzikowa. Widzę, miał 2 kontenery. Czułem normalnie na podwórku ten smród. Nie ma, panie, tu wszystko jest w porządku. Doświadczonego plantatora nie da się w sumie oszukać. Dobra, takie parę ciekawostek. A co u mnie, moi drodzy? Co u mnie? Dalej bałagan, słuchajcie. Dzisiaj trzeba troszkę posprzątać. O, tutaj miotły sobie naszykowałem. Już nie będę wam pokazywał. No, ta kamera się dość często wyłącza. Tak jak już mówiłem na początku, pechowy tydzień. Zaczęło się od kapcia. Wtorek zaczynamy... A jest mój malutki. Kurczę, zamknę, żeby tam nie wszedł mi do środka. Chodź tu, jaki wysolutki. Rośnie. No tak, przyzwyczaję się. Widzę coraz bardziej... na początku to tylko na podwórku był. Gdzieś tu musi być gruszka. No tu sam nie wchodzi. O, jest gruszka. Jest, tak go pilnuję, zobaczcie. Tak go pilnuję. Nigdzie nie wychodził nawet za stodołę. Teraz widzę, coraz więcej mu terytorium pokazuje. Co było w środę? Moi drodzy, w środę padał deszcz. Czyli zaczęliśmy zrywać, było w porządku. Nie dokończyliśmy, zabrakowało nam w sumie 12 wieszaków. Musieliśmy dokończyć to w czwartek. Później następny zryw był w piątek. Chodź. Ja pamiętam, mieliśmy takiego rudego na początku. Też pchał się, przy każdym nagraniu był. No nie wiem, chyba z Francji, tak? A wygooglajcie sobie, skąd pochodzi ziemniak. Jest rośliną okopową, czyli jest okopcona. Nie okopcona, tylko obsypana ziemią. W dzisiejszym odcinku będziemy głaskać kota. Cały dzień. Także mi się zdaje, będzie następcą tego rudego. Chyba że znowu gdzieś zaginie w akcji. A w piątek nadawali jakiś tam taki deszczyk, nie deszczyk malutki. No ale jak się rozpadało, moi drodzy, nie skończyliśmy. Zerwaliśmy 2 szary. 2 szary, dwa piętra. Dokończyliśmy w sumie w sobotę. I taka to polityka. No w sumie nic się nie nagrywało, bo tak między tym a tym było ciężko cokolwiek nagrać, bo ostatnie kontenery tośmy rwali w ciągu 2 dni. U mnie co tu się zmieniło? W sumie nic się nie zmieniło. Bałagan totalny. Pasowałoby tylko z 1 dzień to wszystko w porządku porobić. Magazyn już bym powiedział na ukończeniu, jeszcze tam tylko drzwi rozsuwane zrobić. No nie widać, ciemność. A ogólnie wszędzie bałagan. Betoniarka jak stała, tak stoi, no. Ktoś wie, co to jest za bloczek, to niech pisze w komentarzach. Ja ten bloczek widziałem na filmie takim z lat chyba 30. Takim z bloczem. Jeździła po prostu autopomoc. To chyba był niemiecki film. Autopomoc jeździła z takim właśnie hakiem. Taki był wysięgnik i taki był hak. Nie wiem ile to w tym prawdy. Koło jeszcze nie zrobione. Powiem tak, nie śpieszy mi się, bo było dużo innych obowiązków. Podczepione na lewarku. Od Władimirca oczywiście nie widać. No i tu zabezpieczone tutaj na takim kamieniach tutaj, żeby sobie mógł postać. No i tak pomału tutaj chcę kończyć. No nie ma co. 3 dni w tygodniu zrywania. Jest dużo. Nie ma takiego czasu wolnego, bo do miasta trzeba pojechać. Kamera wyłącza się coraz bardziej, panie redaktorze. Kamera się wyłącza. Co w picowni? Szum. Widać. Drewno trzeba doładować z rana. Znaczy to by wystarczyło na cały dzień. Chodzą w sumie 3 komory. No. To już można światło wyłączyć. Licznik się kręci jak szalony. No i oczywiście moja nora. Moja nora. Mój warsztat pracy. O. No tu też ciemno. Wypalam te rozdrobnione gałęzie orzecha. Ostatnie 2 wory wielkie. Ale to idzie pomału. Wrzucam szuflę, to też nie jest dla mnie aż tak wygodne. Pasowałoby jakiś podajnik. Chociaż na jednym piecu, bo tych gałęzi zawsze by było. Także też jest do pomyślenia. Także o, jak to musimy mieć drzewo przygotowane. Palę teraz z drzewem w sumie, taki mieszam sobie brzoza, no i sosna. Chociaż niektórzy mówią, że sosnowe drzewo jest do niczego. Moi drodzy, pali się, troszkę na krócej starcza, ale też się pali. To nie tylko bukowe i dębowe, jak to niektórzy, to że musi być buk. O, tu następna kipa przygotowana. O, jak widzicie, sosna. A może to kurwa jest modrzew? Nie, sosna. Dobra, moi drodzy, także w tym odcinku kończę takiej relacji, bo naprawdę nie było, znaczy było co nagrywać, tylko nie było kiedy nagrywać. Także tu zrobić tło. No. O, ktoś chciał, jeszcze na koniec, ktoś chciał sprawdzić jak mój nikotynus. Wtedy powiedziałem, że go przesadzę i wstawię go w tunelu. To był w sumie zły pomysł, ale jest. Zobaczę, czy będzie kwiat miał. Także trzymam go tutaj, podlewam go. Znaczy natura go podlewa, bo on już dostał. Nie zrywam go. Tu go ślimak kończy.
On jest pokręcony, on jest tu sznurkami podwiązany jak pomidor. Na tle tego nikotynusa miłej niedzieli życzę, smacznego obiadu i do następnego.